Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótką demonstrację języka polskiego w okularach Meta Ray-Ban. Prosiliście o to, ja co prawda nie mam pojęcia jak dobrze nagrać to audio z okularów, no ale może taka chałupnicza metoda wystarczy, żebyście mieli takie rozeznanie, jak to działa. Przypominam, że język ten działa wolniej niż te języki oryginalne, które działają natywnie na okularach. Tutaj nasze komendy są rejestrowane i wysyłane na serwery i odpowiedzi też do nas muszą wrócić, także to chwilę trwa. No ale żebyście mieli pojęcie jak to brzmi, nie możemy też regulować głosu, o tym wszystkim pisałem w artykułach na mojej szufladzie, do których Was odsyłam. Linki jak skonfigurować okulary, jak włączyć język polski znajdziecie w opisie tego nagrania. A teraz przejdźmy do demonstracji, jak brzmi ten głos. Zacznijmy od komendy. Oczywiście używamy OK albo Hej i później wymawiamy słowo Meta. Czyli standardowo możemy zacząć od OK Meta. Jak masz na imię? Jestem Meta AI. Głos słyszycie. Słyszycie też, jakie jest tempo odpowiedzi. Tutaj Meta AI możemy pytać o wszystkie te same rzeczy, o które pytamy na przykład czata GPT. I tutaj na przykład taka ciekawostka. OK Meta. Która godzina? Jest niedziela, 26 kwietnia 2026 roku, godzina 15:36. I często Meta dodaje, że w Los Angeles. Pomimo tego, że podaje prawidłowy czas, no to dodaje w Los Angeles. No ale to są takie rzeczy, o które możecie pytać czata, a tutaj tą wartość dodaną stanowi kamera w okularach, czyli zapytajmy Metę, co widzi. I tutaj wtedy zawsze używamy określenia na przykład spójrz i zadajemy pytanie o to, co akurat Meta widzi. Więc spróbujmy. OK Meta. Spójrz i powiedz mi, kogo widzisz przede mną. Ten odgłos to była... Widać uśmiechniętego mężczyznę o jasnych włosach, ubranego w niebieską koszulkę polo. Wygląda na zrelaksowanego. Okej, to ja, bo tak śmiesznie nagrywam okulary, że mam je przed sobą, ale okej. Możemy w takim razie zadać dodatkowe jakieś pytania. OK Meta, opisz mi... Wróć, stop. Zapomniałem użyć komendy. To jest coś, co teraz w nagraniu zapominam, no ale wiadomo, że tak jak wspominałem, musimy zacząć od słowa spójrz, więc spróbujmy może jeszcze raz. OK Meta. On cały czas nasłuchiwał. Rozumiem. Gdy będziesz gotowy, powiedz spójrz i zadaj mi ponownie pytanie. Dobra, czyli słyszeliście, jak się tak zakołapućkacie jak ja teraz, no to wiecie, co robić. OK Meta, spójrz i opisz mi dokładnie, co znajduje się za mężczyzną. Mamy wykonane zdjęcie. On sobie analizuje. Widać jasne, drewniane drzwi przesuwne, a obok nich na ścianie wisi lustro. Pod lustrem znajduje się mała komoda z lampką, a w tle zielona ściana. Po lewej stronie mężczyzny widać fragment bieżni. No okej, czyli generalnie opisuje to, co jest za mną. No to teraz pokażę mu książkę. Wziąłem właśnie do ręki sobie książeczkę i zapytamy, co to za tytuł. OK Meta, spójrz i powiedz mi, jaki tytuł ma ta książka. Tytuł tej książki to Młode Wilki. Widzę też nazwisko Jarosław Zamojda oraz informacje o filmowym przeboju roku 95. Dobra, to ja teraz otworzyłem książkę i poproszę, żeby mi przeczytał fragment. OK Meta, spójrz i przeczytaj mi 2 zdania z lewej strony książki. Oto pierwsze 2 zdania z lewej strony książki. Chmielewski wszedł do kuchni, dopił kawę i zagryzł ją kawałkiem kanapki. Podśpiewując wyszedł do przedpokoju.
Jak widzicie, radzi sobie nieźle. Teraz kartkę wziąłem pocztową, przyszła mi przed świętami, stosunkowo niedawno. Jest to taka widokówka, więc sprawdźmy, kto ją napisał. OK, Meta, spójrz i przeczytaj mi, co jest napisane na kartce pocztowej. Pewnie. Na kartce pocztowej widzę napis Wesołego Alleluja dużą czcionką. Poniżej jest życzenie zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych pełnych wiary, nadziei, miłości, spędzonych w gronie najbliższych osób oraz szczęścia i wielkiej radości. A na samym dole widzę podpis Zarząd Koła PZN Bytom. Tak, to taka ciekawostka, że życzenia osoby niewidome dostają w czarnodruku. No to teraz jeszcze jedna rzecz. Zwykle pokazywałem, testując różnego rodzaju aplikacje do rozpoznawania tekstu jogurty i teraz też mam tu jogurcik i zapytamy, co to za jogurt. OK, Meta, spójrz i powiedz mi, co to za jogurt. Dobra. Niestety, nie widzę Ojoj. żadnego ogrodu na tym obrazie. Widzę mężczyznę trzymającego w ręce jakiś słoik lub pojemnik, a w tle pokoju widzę fragment bieżni i jasne drzwi. Dobra, to jeszcze raz. OK, Meta, spójrz i powiedz mi, co to za jogurt. Widzę, że trzymasz jogurt naturalny. Można to wywnioskować z napisu naturalny i 0% typ grecki na opakowaniu. Wygląda na to, że jest to jogurt typu greckiego. Okej, to problem miał wcześniej z odczytaniem, bo nie mam okularów na nosie swoim, tylko mojego manekina na słuchawki, więc nie wiem dokładnie, w którym miejscu trzymałem jogurt. Normalnie robimy to odruchowo, po prostu przed twarz wstawiamy obiekt i pytamy o jego znaczenie. Jak coś mamy w większej odległości, to bez problemu nie musimy wtedy kierować dokładnie, wystarczy odwrócić twarz w kierunku danego obiektu, który chcemy sfotografować i o który chcemy zapytać. Mam nadzieję, że ta krótka demonstracja pokazała Wam, jak działają okulary Meta Ray-Ban, w tym momencie akurat model Wayfarer. Ja generalnie polecam. Działa to wolniej, tak jak wspomniałem, od wersji standardowej. Tak samo nie działają pewne funkcje typu po rozłożeniu okularów nie mamy informacji automatycznej o poziomie naładowania baterii, no bo te komunikaty muszą najpierw wyjść, gdzieś tam przejść przez serwer i dopiero do nas wracają wygenerowane po polsku. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zapytać: OK, Meta, jaki jest poziom naładowania baterii? Poziom naładowania baterii wynosi 98%. I tyle wynosi poziom naładowania baterii. Ja te okulary wyjąłem z etui przed rozpoczęciem nagrania, więc to wszystko, co działo się w trakcie tego nagrania, zjadło 2% energii okularów. Także lubią energię, lubią procenty. Przeciągnij Volty. procent. Tak więc tyle z mojej strony, kochani. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, śmiało pytajcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, czy to na YouTubie, czy na mojej szufladzie. Póki co kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.